Dziś jedziemy do stolicy Zanzibaru. Bez trudu można się zorientować, że przekroczyło się jej granice. Już na samych przedmieściach dużo się dzieje. Ulice nagle stają się zatłoczone, a zagęszczenie lokalnych biznesów kreuje stołeczny krajobraz. Za to w drugiej części odcinka wylądujemy na zupełnie przeciwległym biegunie tanzańskiej rzeczywistości. W rezerwacie przyrody wśród dzikich zwierząt. Jesteśmy w stolicy Zanzibaru, Zanzibar City. Najbardziej znana dzielnica tego miasta to Stone Town, czyli Kamienne Miasto. To właśnie tutaj toczy się najwięcej takiego turystycznego życia, ale nie tylko turystycznego, ponieważ to są miejsca, w których również kupują lokalesi, ale przede wszystkim oni tutaj handlują, sprzedają. Więc jest to ich źródło utrzymania. Sytuacja ekonomiczna całego archipelagu Zanzibar jest bardzo mocno uzależniona od turystyki. Dlatego ostatnie miesiące były dla mieszkańców dość trudne, oczywiście z powodu pandemii. Z tego, co rozmawiałam z lokalesami, to niektórzy z nich mieli nawet takie podejście, że w trakcie tych miesięcy, kiedy był początek COVID-u, nie mieli nawet po co za bardzo wychodzić z domu, ponieważ żadne zajęcie poza tym domem, które by im przyniosło pieniądze, na nich nie czekało. Tak więc można powiedzieć, że byli w takiej stagnacji. Tanzania pozostaje jednym z niewielu państw w Afryce, do których nie trzeba żadnego testu, aby przekroczyć jej granice. Tak więc stała się dość takim popularnym kierunkiem teraz dla ludzi, którzy chcą podróżować, właśnie z tego względu. No i dzięki temu powoli tutaj to życie zaczyna wkraczać na normalne tory. Niemniej jednak ta liczba turystów jest i tak znacząco niższa w porównaniu do poprzednich lat. Right now it's getting better, comme ci, comme ça, but like 6 months ago or 4 months ago it was terrible, and last year December was amazing. Yeah. Lots of tourists, more than now, but now we just have few tourists. I guess some countries are not open yet. Their borders are not open yet, but it's getting better. Główna różnica pomiędzy Stone Town a wioskami, w których byliśmy dotychczas, jest taka, że tutaj, chociaż jest dopiero godzina 12, a nawet przed, życie po prostu tętni. Z reguły na wioskach o tej godzinie ludzie są po łowieniu ryb albo po pielęgnacji swoich ogródków z wodorostami i teraz jest taki czas na odpoczynek. Natomiast tutaj miasto nie przystaje ani na chwilę. Dzisiejsze Stone Town słynie przede wszystkim z zachwycającej architektury. Tutaj panuje taka mieszanka wpływów różnych kultur, przede wszystkim 4, mianowicie afrykańskiej, rzecz jasna, hinduskiej, arabskiej oraz europejskiej. No i jest to związane z koloniami, które tutaj były zakładane i z historią Zanzibaru, o której powiem za chwilę. Ta architektura tutaj przejawia się w kilku aspektach. Przede wszystkim wąskie uliczki między kamienicami są na tyle wąskie, że zabroniony jest tutaj ruch samochodów. Można poruszać się tylko skuterami, motorami oraz rowerami, no i rzecz jasna pieszo.
Oprócz tego bardzo dużo Stone Town, ale ogólnie również na Zanzibarze jest takich ozdobnych drzwi. Większość kamienic jest tutaj jedno- lub dwupiętrowa, dzięki czemu tworzą spójną zabudowę. I z tego, co jeszcze zauważyłam, bardzo dużo okien jest tutaj z okiennicami, które również stanowią taki element bardzo ozdobny. Stone Town to idealna dzielnica do powłóczenia się bez konkretnej destynacji. Tak jest zdecydowanie łatwiej skupić uwagę na szczegółach i wczuć się w klimat miasta. A jeśli preferujecie poznawanie poprzez zwiedzanie lokali, to na całej wyspie nie znajdziecie lepszego miejsca niż właśnie kamienne miasto. Historia Stone Town jest jednak dramatyczna. Było to centrum wymiany niewolników, handlu niewolnikami. Przede wszystkim pomiędzy kierunkami arabskimi, pomiędzy wschodem a Europą. You know, in Africa, you have the two slave markets. The first slave market was the Ghana. In Ghana, to send slaves to go America. In here Zanzibar, the many slaves to go West Indies. In here Zanzibar, the many slaves Arab. You find slaves from Zambezi River. Zambezi River, it means you have South Africa, Mozambique, Malawi, Congo, Zambia, Zimbabwe, and Tanganyika. Tanganyika now with the Tanzania. With the arrival here midnight, we stay there on the chamber, early in the morning to take all slaves to come on the table. Before church building, there where the slave market was. Young girls to use the for prostitute. Inside the Stone Town, you have a jacuzzi or bath just to go there to do for prostitute. All man is take Arab. And then Arab's wife, he's already to get a baby. Just to buy slaves woman, have a baby, to feed your baby. Because the Arab's wife don't like to feed your baby. The first Christian here were the free slaves. Like me, the family were the slaves. It's not me, it's not my mom, grand. Yeah, for that time the Zanzibaran people is no slaves. All the slaves is come from mainland. Yeah. Zanzibaran people just use the for guard or supervisor, just like that. This is the memory for the slaves. Just to building this to show the original chain. The chain is original. For that time, the slaves you fix chain like this. It's not to fix on the leg because you walk far away. If you want to be slaves, the Arab, you have a three-way, the Arabs to catch slaves. The first way, to use the barter trade. Barter trade means changing. Arab leader to give gun, the chief the villages, then the chief the villages to send the people for Arab. Or sometimes the villages on the villages you fighting, you lost on the war, just to catch you, you go for slaves. Or sometimes the chief of the villages you say, here have Arab, is good man, you need work, follow him. Because many slaves not to speak a language, you speak a local language. We stay here early in the morning to take all slaves to go to the market. It's already sold, you go harbor to find transport, it depends which owner you buy. It's not sold, you be back here for the another day. Here slaves not to stay more than 3 days, because every day the slaves is coming, the slaves is sold. Before were the 15 rooms like this, now just to keep 2 rooms for memory. For this room you stay slaves 75, women and kids. Slaves you stay up and here down to use the for toilet. Before here's not electricity, just use the sunshine. It's no sunshine here, they're very dark. You know, just to building slave chamber like this to be your how strong you are. If you die here, the Arabs say this is not strong. Strong never die. Jeszcze chciałabym uzupełnić informacje, które przewodnik opowiedział w miejscu upamiętniającym handel niewolnikami. Mianowicie Zanzibar w XVII wieku został skolonizowany przez Portugalczyków i wtedy w tym mieście, jako w mieście portowym, rozkwitł handel. Zanzibar jest wyspą znaną z uprawy przypraw, więc na początku to właśnie ten sektor sprzedaży tutaj się najbardziej rozwinął. 2 wieki później, czyli w wieku XIX, Portugalczycy stracili Zanzibar na rzecz sułtanatu omańskiego. I to właśnie pod panowaniem arabskim tutaj zaczął rozkwitać handel niewolnikami. Z tego, co mówił przewodnik, to głównie Arabowie zajmowali się sprzedażą tych niewolników tutaj w mieście Stone Town,
ale zdarzali się też hinduscy sprzedawcy, chociaż oni częściej stawali po stronie kupców. Również ci niewolnicy byli sprzedawani dość często do Anglii i czasami też częścią tej całej wymiany handlowej byli afrykańscy wodzowie różnych grup etnicznych. Ich rola sprowadzała się do tego, że to oni oddawali mieszkańców swoich wiosek albo swoich osad w ręce tych, którzy po nie przybywali po to, żeby później sprowadzić ich na Zanzibar i tutaj wprowadzić na ten rynek handlu niewolnikami. Szacuje się, że rocznie na Zanzibar przybywało około od 40 do 50 tysięcy niewolników, więc to jest przeogromna liczba i stanowili oni około 2/3 ludzi, którzy zamieszkiwali wtedy Zanzibar, więc byli w większości. Zniesienie handlu niewolnikami zostało tutaj wymuszone na lokalnych władzach, a stało się to za sprawą najkrótszej wojny w historii. Była to wojna brytyjsko-zanzibarska. Szacuje się, że trwała od 38 do 45 minut i polegała na zbombardowaniu ze statków Zanzibaru. Dziś Stone Town jest dla wielu szansą na lepsze życie. To tutaj mają możliwość zdobyć wykształcenie, a później pracę. Choć nie powinno się zapominać okrucieństw sprzed wieków, to warto skupić się na roli, jaką dziś odgrywa stolica w kontekście rozwoju współczesnego Zanzibaru. Zanzibar jest świetnym miejscem wypadowym do przeżycia unikatowej bliskości z tym, co najcenniejsze na naszej planecie, czyli z dziką przyrodą. W kontynentalnej Tanzanii istnieją 32 rezerwaty stanowiące obszar ochrony dzikich zwierząt oraz występujących tam ekosystemów. To właśnie w okolicznościach pierwotnej przyrody zachodzi naturalny proces rozmnażania wszystkich gatunków. Rola tych parków jest zatem nieoceniona w kontekście destrukcyjnych procesów zachodzących we współczesnym świecie. Wsiadamy do jeepa i ruszamy na safari, co w języku Swahili oznacza po prostu podróż. Zwierzęta żyjące dziko w Afryce są jednymi z najpiękniejszych istot na świecie. Żyją ze sobą w harmonii, choć na pierwszy rzut oka tego nie widać. Niektóre zamieszkują stepy, inne zbiorniki wodne, a jeszcze inne żyją na drzewach. Bliskie spotkanie z dziką naturą jest jednym z najfajniejszych doświadczeń, jakie oferuje Afryka. Jesteśmy w największym tanzańskim parku ochrony przyrody, Selous Park, który powstał prawie 100 lat temu. Ma opinię parku niezatłoczonego i rzeczywiście towarzystwo innych turystów było dość kameralne. Widok króla dżungli w jego naturalnym środowisku jest jednym z tych, który powoduje szybsze bicie serca. Lwy afrykańskie stoją w obliczu różnych zagrożeń, z których większość można przypisać ludziom. I choć są one czczone na całym świecie, to ich populacja zmniejszyła się o połowę w ciągu ostatnich 25 lat. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody klasyfikuje je jako podatne na wyginięcie. Choć terenówki są przystosowane do trudnych warunków oraz błotnistych dróg, to czasem i tak zdarza się ugrzęznąć. Oczywiście kierowcy ze sobą współpracują i powrót na właściwe tory jest kwestią liny i kilku dodatkowych minut. Żyrafy to moje ulubione zwierzęta afrykańskie. Ich smukła budowa w połączeniu z jakby wiecznie zadowolonym wyrazem pyska sprawiają, że wszyscy je uwielbiają. Długa szyja pozwala im na wyselekcjonowanie najświeższych i najsmaczniejszych liści z drzew. Jako roślinożercy potrzebują tak dużo pokarmu, że większość czasu spędzają na pałaszowaniu, a śpią zaledwie od kilku do maksymalnie 30 minut w ciągu doby.
Hipopotamy to półwodne zwierzęta safari. Pomimo ich niepozornego wyglądu, z łatwością prześcigną człowieka i są znane jako jedno z najniebezpieczniejszych zwierząt w Afryce. W okolicy zbiorników wodnych można też spotkać krokodyle, czyhające na potencjalną ofiarę, która najprawdopodobniej zatrzyma się tu na łyk wody. Tym razem udało nam się zobaczyć zebry tylko od zadka strony, ale z reguły prezentują się one znacznie bardziej elegancko. Jak widzicie, nie udało nam się spotkać Wielkiej Piątki, do której należą nosorożce, słonie, bawoły, lamparty oraz lwy, a zwierzęta te mianowano tak nie ze względu na ich wielkość, a trudność w ich polowaniu. Polecam nie nastawiać się na spotkanie konkretnych zwierząt, lepiej pozytywnie się zaskoczyć, a już samo obcowanie w takim miejscu jest przeżyciem naprawdę wyjątkowym.